Najbardziej popularny film czarno-biały w Polsce. Fomapan 100. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Jaki naprawdę jest? Porozmawiamy sobie o technicznej i obrazowej stronie tego materiału. Jak wycisnąć z Fomapana 110%? W czym jest lepszy od Ilforda, Kodaka i Fuji? Sprawdźmy to. Chciałbym również ogłosić pierwszy konkurs, w którym do rozdania mam 3 rolki Fomapana w formacie 120. Więcej informacji w trakcie materiału oraz opisie. Informacje techniczne. Fomapan to średnio czuły film o natywnej czułości 100, który to możemy również naświetlać na 50, 200, a nawet 400 ASA. I to bez zmiany czasu wywoływania? Czy aby na pewno? Jego czułość na poszczególną długość fal elektromagnetycznych klasyfikuje go jako film panchromatyczny. Producent określa rozdzielczość negatywu na 110 LPM. Chciałbym to porównać z Kentmere 100, FP4+, czy Delta 100. Ale jednak nie znalazłem w broszurze na ten temat informacji. Grubość podłoża zmienia się w zależności od formatu filmu. To da się odczuć fizycznie, trzymając już wywołany negatyw, że baza jest znacznie cieńsza od filmów innych producentów. Przechowywanie. Tyczy się to zarówno przed naświetleniem, jak i po. Film, jeżeli ma zostać naświetlony w niedługim czasie, powinien zostać wyjęty z zamrażarki dla pewności na 6 godzin przed załadowaniem do komory filmu. Złe przechowywanie filmu przed naświetleniem, jak i po, może skutkować nieprzyjemnymi atrakcjami na negatywie, takimi jak odbity papier, ogólna gorsza jakość negatywu, nawet jeżeli nie jest po dacie przydatności. Efekt SS. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest efekt SS, czyli efekt Schwarzschilda. Jest to zakłócenie proporcjonalności pomiędzy czasem i skutecznością naświetlania. Dotyczy to częściej dłuższych czasów naświetlania niż krótszych, no chyba że naświetlacie na czasie krótszym niż 1/1000 sekundy. Wywoływanie. Fomę możemy wywołać w wielu dostępnych powszechnie wywoływaczach, tych bezpośrednio od Fomy, Ilforda czy Kodaka. Osobiście większość z nich wywoływałem w Rodinalu HC110 czy D76. Nieraz również zdarzyło mi się wywołać w Standzie czy w Perokacie. Fomapan może pokazać swoje prawdziwe oblicze, jeżeli użyjemy jednego z wywoływaczy, których to substancją redukującą jest pirokatechina, czyli np. Pyro 510 czy Pyrokat HD. Pozostała część procesu powinna przebiec wedle norm nieodbiegających od standardu. Pierwsze 30 sekund mieszamy wywoływacz, a następnie co minutę przez 10 sekund. Przerywamy jak każdy inny film, utrwalamy do 10 minut zwykłym utrwalaczem, a w przypadku utrwalaczy z rodziny Rapid wystarczy tylko 3 minuty. Jeżeli chodzi o pukanie, wszędzie piszą o 30 minutach pod bieżącą wodą. Oczywiście, jeżeli skorzystamy z metody Ilforda, dodamy do tego więcej pukań i skorzystamy z zjawiska dyfuzji, równie dobrze wypłuczemy nasz film. O tym, jak wywołuje filmy czarno-białe, wyświetlić się film w prawym górnym rogu. Film po wysuszeniu skanuje się bardzo dobrze, a nawet jeżeli ze względu na czas, jaki spędził w komorze aparatu, czy czekając na proces wywoływania i się nieco skręcił, to wsadzamy go między książki na jakiś czas i wyciągamy prościutkie negatywy. Ponadto producent podaje nam informację, że możemy go wywołać jako slajd czarno-biały, oczywiście przy użyciu zestawu Fomapan R100, koszt około 265 zł. Chociaż przy odrobinie kombinacji obeszłoby się bez tego zestawu. Do czego nadaje się Fomapan 100? Portret? Jak najbardziej, w szczególności jak połączymy go z filtrem niebieskim. Da nam nieco ciemniejsze odcienie karnacji, odcinając światło czerwone. Architektura? Przy naświetleniu na 50 z użyciem statywu, oczywiście biorąc pod uwagę wysokie wartości przysłony, da nam piękną ilość detali nie tylko ze względu na swoją rozdzielczość, ale również tonalność. Krajobraz? Tak samo jak w przypadku architektury, jeżeli użyjemy świadomie filtrów kolorowych czy polaryzacyjnego, możemy uzyskać szeroką gamę efektów niż jeżeli byśmy to robili bez filtrów. Według mnie sprawdzi się generalnie bardzo dobrze do wszystkiego. Może poza zdjęciami w ruchu, reportażu i gorszych warunkach oświetleniowych bez statywu. Oczywiście to ze względu na jego natywną czułość i ograniczone możliwości forsowania. Z 3 aktualnie dostępnych filmów Fomapan to właśnie 100 jest moim ulubionym. Ze względu na swoje właściwości, drobne ziarno, spektrum uczulenia jest węższe niż przy 200 i 400 oraz to, jak dobrze współpracują te negatywy w trakcie tworzenia odbitek litowych. No i oczywiście jego cena oraz dostępność. Oczywiście jeszcze mamy Fomapana 320 Retro, ale prawdopodobnie on został wycofany z produkcji. Jakość. Widziałem setki negatywów od małego obrazka przez średni format po wielki i chciałbym tutaj oficjalnie zaznaczyć, że wszystkie negatywne komentarze na temat Fomapana 100 biorą się często z niewiedzy i braku odpowiedniego podejścia. Porównaj sobie cenę Fomapana do ceny Ilforda, Fuji, Kodaka, a teraz zadaj sobie pytanie, czy jest tak naprawdę źle? Skoro kupujesz budżetowy film,
Naświetlasz go optyką o bardzo niskich parametrach, zlecasz wywołanie komuś z automatu i do tego jeszcze skan? Jeżeli nie wiesz, jak się zabrać za własny negatyw, wyślij go do jasnej ciemni. Konkurs. Aby wziąć udział w konkursie, należy zostawić łapkę w górę, subskrypcję i wcisnąć dzwoneczek. Następnie w sekcji komentarzy wpisać hashtag FOMAPAN100 oraz parę słów od siebie na temat tego materiału. Następnie po zweryfikowaniu wyłonię 3 osoby, które otrzymają ode mnie po rolce FOMAPANA 100 w formacie 120 za darmo. Pierwsza osoba za komentarz z największą ilością łapek w górę, druga osoba za najciekawszy komentarz, a trzecia osoba zostanie wybrana losowo. Jak używać FOMAPANA? FOMAPAN to negatyw o dosyć dużej gęstości i generalnie sprawdzi się lepiej w świetle miękkim i rozproszonym i przy scenach o niższym kontraście. Oczywiście nie jest powiedziane, że FOMAPANA nie można używać w scenach o wysokim kontraście. Oczywiście, że można, tylko trzeba wiedzieć, jak się z tym filmem potem obchodzić. To wymaga już doświadczenia i praktyki na wielu etapach. Czy jest lepszy od Ilforta, Fuji czy Kodaka? Najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że nie. Ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę jego możliwości, ceny oraz to, że naprawdę da się z niego wycisnąć dużo więcej niż powszechnie widać w sieci, to odpowiedź brzmi: zależy dla kogo. Warto pamiętać o tym, że FOMA to bardzo często rebrandowany materiał i nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile materiałów to FOMAPAN 100, tylko w innym opakowaniu. Daj znać w komentarzu, jakie znasz marki rebrandowane z FOMAPANA 100. Sprawdź również inne materiały na temat filmów, które znajdują się na moim kanale.